Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu demontaż i montaż Sony Ericssona K610i. Zaczynamy. Pierwsze co, oczywiście ściągamy tylną klapkę. Kartę SIM jeśli jest i kartę pamięci. Teraz ściągamy tylną obudowę. Tutaj widzicie Państwo. Podwadzamy ją tutaj w tym miejscu. Ja już podwadziłem. I obudowa nam spokojnie odchodzi. Kolejnym krokiem będzie odkręcenie 4 śrubek. 1, 2, 3 i 4. Odkręcamy je. I z drugiej strony. Śrubki są tutaj akurat gwiazdkowe we wszystkich 4 miejscach. Odkładamy w pewne miejsce. Teraz ściągamy przednią obudowę od samego dołu. Delikatnie podwadzając. I obudowa nam fajnie się schodzi. Teraz w tym momencie wyciągamy całość z korpusu. Podwadzamy w takich miejscach, gdzie widzimy zaczepy. Pamiętajcie, by nie uszkodzić żadnych elementów na płycie głównych i innych podzespołów. Ja akurat tutaj podwadziłem w tym miejscu i w tym miejscu i płyta z wszystkimi elementami nam wyskoczyła. I tu macie Państwo wyciągną się klawisz boczny, później sobie go włożymy. Tu jest główny głośnik, klawisz tutaj ściszenia, pogłaszania, wibracja i tu klawisz aparatu. Tu jak widzimy zostało nam ściągnięcie płytki klawiatury. Tutaj mamy tasiemkę. W tym miejscu mamy dwie blokady. Podwadzamy z jednej i z drugiej strony. Podwadzamy również naszą płytkę klawiatury delikatnie. Ona wyjdzie nam z zaczepów. Tak jak Państwo widzą teraz w tym momencie. I delikatnie odklejamy tasiemkę aparatu. Zostało nam jeszcze do demontażu wyświetlacz. Tak jak wcześniej wspominałem, podwadzamy te dwie blaszki z jednej i z drugiej strony. Blaszka została już ściągnięta, zdemontowana. Teraz podwadzamy wyświetlacz. Tu w tym miejscu jest mocowanie taśmy na płycie głównej. O, tu Państwo widzicie, uważajcie, delikatnie to róbcie. I tu po jednej stronie widać otwór
dzięki któremu można podwadzić wyświetlacz i on nam swobodnie wychodzi. Jeśli Państwo będą próbować z innych stron, gdzie nie ma otworów, można uszkodzić wyświetlacz. I tutaj macie Państwo pokazaną całą tą płytę główną z środkowym korpusem. By wyciągnąć tutaj ten calutki zasięg, musimy odkręcić te dwie śrubki mocujące krzyżakowe. Mamy odkręcone i nam głośnik swobodnie odchodzi. Tu mamy fastport, który nam też samoistnie się odsuwa. Nie ma tu żadnego lutowania na płycie głównej. Tu w tym miejscu. Została nam jeszcze ramka do ściągnięcia z płyty głównej. Proszę spojrzeć na zaczepy. Na całej płycie głównej są zaczepy tutaj w tym miejscu, w tym i podwadzamy odpowiednio i ściągamy całą ramkę od płyty. Ramkę mamy już ściągniętą z płyty głównej. Na ramce znajduje się właśnie głośniczek do rozmów, które można wymienić. No i tu mamy płytę główną. Teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu. Nakładamy ponownie ramkę na płytę główną. Ramka założona. Teraz nakładamy fastport. Ładowanie, pamiętajcie, było po odpowiedniej stronie, by telefon nam ładowało. Fastport założony. Teraz zakładamy zasięg telefonu w to samo miejsce, gdzie było. Pamiętajcie o zakręceniu zasięgu z drugiej strony dwoma śrubkami krzyżowymi. Zasięg już przykręcony. Teraz przechodzimy, jak Państwo pamiętają, do mocowania wyświetlacza. Pierwsze co nakładamy, to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Cześć.